internet i oprogramowanie. Jesteśmy na żywo. Witam wszystkich bardzo serdecznie, Marcin Wawrzyniak, firma Tropical, a moim gościem po raz kolejny po drobnej przerwie jest Maciej Koczko. Witam Cię, Macieju. Witam serdecznie Państwa, witam Ciebie, Marcinie. Tak, przerwa była krótka, niektórzy się pewnie ucieszyli, że mogłaby być nawet dłuższa. Jesteśmy z powrotem. Tak, ja nie będę co prawda pokazywał, ale mam napisane usprawiedliwienie od żony, dlaczego mnie nie było, to kilka razy, także w razie czego jest do wglądu. Będziemy kontynuować temat, który no w sumie ciągnie się już, pomijając kwestię tych 2 tygodni, kiedy nas nie było, od 3 tygodni wcześniej. Mianowicie zbrojniki. Dzisiaj bardzo ciekawa część tego, ponieważ będziemy rozmawiali tutaj o rozmnażaniu. Maciej obiecał zdradzić nam wszystkie tajniki, totalnie wszystkie, także praktycznie po tym programie i prawdopodobnie następnym każdy będzie mógł otwierać wielką farmę zbrojników, rozmnożyć wszystko. Także Polska zostanie potentatem tutaj, jeśli chodzi o zbrojniki. Także Macieju, oddaję Tobie głos. Ja Cię strasznie, Marcin, tak dziękuję Ci, ja Cię strasznie przepraszam, bo Ty przed chwilą powiedziałeś coś, co aż mnie... O. Ale teraz to ja naprawdę nie zrobiłem tego specjalnie. Okej. Nie, muszę to zrestartować. Musiałem dotknąć niechcący do wtyczki jakiejś i tak się dziwnie zrobiło. Przepraszam najmocniej, tak, już to poprawiam jakoś. Zrzucisz mnie na chwilę z wizji, co? Tak. Za chwilę pojawi się nasz gość. Musimy poczekać. Maciej nabroił. Ale witam Was bardzo serdecznie. Widzę, że tutaj sporo Was się pojawia, także musicie być cierpliwi. Chwila. Jest nasza gwiazda. Strasznie przepraszam. Niechcący dotknąłem do wtyczki od kamery i coś takiego się zrobiło. Do czego zmierzam? Bo wspomniałeś, że będziemy dzisiaj rozmawiać o rozmnażaniu zbrojników. Aż sprawdziłem na plakacie i rzeczywiście o rozmnażaniu, a ja byłem święcie przekonany, że dzisiejszy odcinek ma być bardzo ciekawy, interesujący, pełen emocjonujących opowieści dotyczących rozmrażania zbrojników i ja nawet byłem przygotowany do tego. Tych osób, które mają już zamrożone takie swoje... Tak, przyniosłem specjalnie miskę, rozumiesz, czajnik z wrzącą wodą, tak? Rozumiem. Wam Państwu pokazać. Nie mam co prawda aktualnie na stanie zamrożonych zbrojników, ale przygotowałem się. Mam tutaj zamrożonego minta. Ja chciałem Państwu pokazać, jakie są techniki rozmrażania, no ale w związku z tym to co? To chyba nic z tego. Lubisz rybkę? Tak, ja chętnie. Lubisz rybkę. Ja no jeśli Pan pozwoli, to dzisiaj na kolację, bardzo tak? proszę. Mogę? A to tak, jak najbardziej. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję bardzo. Smacznego Ci życzę. Macieja, także dziękuję. Jeszcze żaden gość nie dał mi prezentu, słuchajcie, także dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Rozdziewiczyłem ten temat. Tak, teraz już oddaję Ci głos, już mów teraz o tym Już w takim razie trudno, będzie nudny program, będziemy rozmawiać o rozmnażaniu zbrojników. 2 sprawy na początek jeszcze naprawdę przechodzę do meritum. Po pierwsze, proszę Państwa, chciałbym Was dzisiaj bardzo przeprosić, gdyby mi się zdarzyło podczas programu kaszlnąć, chrząknąć. Mam kłopot, lekko przeziębiony jestem, nie COVID, nie cieszcie się, nie COVID. Jeszcze nie zaraziłem Cię. Nie, Marcin mnie nie zaraził, a Wy będziecie musieli jeszcze ze mną trochę się pomęczyć, to zwykłe przeziębionko jakieś, także bardzo przepraszam, jak mi się to zdarzy w trakcie programu. No i jedna rzecz jeszcze też, bardzo chciałbym jedną osobę przeprosić, tą osobą jest Emilia, matka smoków, zrodzona z ognia i burzy, królowa ziemi kujawsko-pomorskiej. Emilko, Ty już dawno powinnaś mieć ten program tutaj o swoich przepięknych axolotlach. Ja te moje pierwsze 3 programy spokojnie zdążyłbym zrobić w trakcie jednego programu, gdyby nie ta osoba ta osoba, ona ciągle się wtrąca, ciągle mi przeszkadza, ciągle wybija mnie z rytmu, jakieś pytania bez sensu zadaje. Gdyby nie to by szybko poszło, już dawno byśmy mieli temat z głowy, już by były smoki. Także proszę, to jest winna osoba, nie ja, nie przysyłaj ekipy. Dobrze. No dobra, a teraz już tak całkiem na poważnie, bierzemy się za te zbrojniczki, za ich rozmnażanie.
Może powinniśmy podzielić zbrojniki na takie 3 grupy, jeśli chodzi o rozmnażanie. Na początek, żeby nam było łatwiej rozmawiać. Takie, które się rozmnażają bardzo łatwo, tak łatwo, że niektórzy mają z tym kłopot, co potem zrobić z młodymi, bo plaga się tworzy. Na takie, nad którymi trzeba trochę popracować, żeby osiągnąć potomstwo. I na takie, nad którymi choćbyśmy nie wiem, co robili, to możemy zapomnieć o jakichś efektach, bo w warunkach akwariowych temat jest jakby nieosiągalny. Zacznijmy od tych najprostszych, czyli zwykłe ancistrusy, zarówno ten zbrojnik pospolity Ancistrus species w różnych odmianach barwnych, jak i cała gama różnych odmian kolorystycznych, niekoniecznie będących aż takimi kundelkami, czyli powiedzmy, nazwijmy to L144 na przykład, czy Green Dragony. To są ryby, które w naszych baniaczkach, akwariach żyją sobie od bardzo, bardzo dawna, dłużej niż ja i Marcin razem wzięci. W związku z tym już jakby troszkę zapomniały o tym, co to jest środowisko naturalne, troszkę zapomniały o tym, że są pewne pory roku, bo dzikie ryby, nawet zamknięte u Was w pokoju, w akwarium, jakimś dziwnym trafem wiedzą, że właśnie jest marzec, albo wrzesień, albo grudzień. One to wiedzą, czują w jakiś sposób. Natomiast te, które żyją w akwariach od lat, zatraciły tą umiejętność, bądź może nie jest dla nich tak istotna. O, może tak powiem, my nie wiemy, co one tak naprawdę wiedzą. Wiemy, jak się zachowują i potrafimy je delikatnie oszukać, że jest inna pora roku niż jest tak naprawdę i one wtedy przystępują do tarła. W ich przypadku to oszustwo polega na zwykłym podmienieniu wody, większej ilości wody na świeżą i chłodniejszą niż jest w zbiorniku i to nagle już jest dla nich informacją, że możemy się mnożyć, jest dobrze. I zaczynają samce zapraszać samiczki do groty. Właśnie, bo w przypadku Ancistrusa potrzebne jest jeszcze do tarła pewien element dekoracji, w którym będą mogły złożyć ikrę, będzie się mogło odbyć tarło. My, hodowcy zbrojników, do tego celu najczęściej używamy grot, aczkolwiek zdarzają się przypadki, że potrafią one złożyć ikrę w łupinie kokosa, w pękniętej doniczce, gdzieś pod korzeniem sobie wykopią grotę, jak je przyciśnie, to wiecie, pamiętacie, kiedyś byliście młodzi, prawda? Nieważne gdzie, byle się dało, w związku z tym one też kombinują. Natomiast oczywiście samiec mający odpowiednie miejsce do tego, żeby najpierw tam robi się tak zwane trapowanie samicy. Trapowanie, czyli samica wpływa do groty, samiec ją tam zatrzymuje własnym ciałem, żeby nie mogła wypłynąć. Ona już jakby jest uwięziona w tej grocie, nie ma wyboru. Znaczy wybór zawsze ma, tylko potrafi wyjść z takiego pojedynku wtedy bardzo pokiereszowana, jeśli nie złoży ikry, ale najczęściej się to kończy tym, że samica składa ikrę, samiec ją wypuszcza, zapładnia tą ikrę, którą mu samica złożyła i dzielnie pilnuje, żeby żadna inna ryba tam nie wpływała. Mówimy oczywiście o dobrym tatusiu, dobrym samcu, który wie, jak się powinien opiekować ikrą, bo zdarzają się takie samce niedoświadczone albo jakieś nie za mądre, takiego słowa użyję, bo nie wolno przeklinać, które wyrzucają ikrę, nie chcą jej pilnować. Czasem się tak dzieje, gdy samiec jest, rozumiem, że to jest program dla dorosłych, tak? Gdy samiec jest tak strasznie napalony, że widzi drugą samicę gotową do tarła, no nie może jej przyjąć w pokoju, gdzie jest taki bałagan, jeszcze jakaś poprzednia samica coś zostawiła, więc wywala tą ikrę z poprzedniej samicy i mówi, no, bardzo proszę, zapraszam, tu jest wolny lokum, możemy mieć tarło. I wchodzi wtedy druga samica. Słuchajcie, uwierzcie mi, że solidny samiec alfa, dobrze odżywiony, jest w stanie w ciągu jednej nocy przy spadku ciśnienia atmosferycznego i takiej właśnie podmianie wody, która będzie stymulująca, wytrzeć 3 albo nawet 4 samice i to wcale nie oznacza, że ta czwarta ikra nie będzie porządnie zapłodniona, jak najbardziej będzie. Problem polega tylko na tym, że te wszystkie 3 wcześniejsze ikry wyrzucone na zewnątrz, trzeba będzie coś z nimi zrobić, o tym wspomnę za chwileczkę. No właśnie, ale wiesz co, przerwę tobie tylko, ponieważ chyba nie zawsze wyrzucają. Chyba nie zawsze wyrzucają tą ikrę. Ja w tej chwili mam widoczne dosłownie 2 pakiety po 2 stronach, z 2 samic po 2 stronach tej groty. Więc... Tylko się cieszyć, Marcin, tylko się cieszyć, dlatego że nie ma nic lepszego niż porządnie pilnujący ikry samiec,
Nie wszystkie ziarna ikry w takim gronie, bo ancistrusy, jak i większość zbrojników, składa ikrę w formie takiego grona. Są to ze sobą posklejane jajeczka i nie każde ziarno musi być zapłodnione. Czasem się zdarza, że któreś nie jest. W związku z tym nie rozwija się prawidłowo, staje się, nie posiada swojej bariery ochronnej, staje się łatwym celem dla grzybów, które w każdym zbiorniku są. Oczywiście możemy sobie próbować obniżyć aktywność tych grzybów, podając potarle do wody na przykład błękit metylenowy. Ale tak czy siak, taka ikra może zacząć pleśnieć i jeśli jej nie oddzielimy z grona, to pleśń może mimo wszystko zacząć wchodzić na kolejne ziarenka, zaduszać je i stracić możemy w ten sposób całe grono. Jeśli nie mamy wyboru i musimy sztucznie inkubować ikrę, można próbować za pomocą igły ze strzykawką wysysać taką ikrę, wyczyścić to grono z tego zepsutego jaja, nazwijmy to. Natomiast nikt nie zrobi tego lepiej niż samiec. Dlatego zawsze i wszystkim powtarzam, jeśli macie samca, który pilnuje ikrę w grocie, nie przeszkadzajcie mu. Dajcie mu pilnować tej ikry, dajcie mu pilnować na rybku z jeszcze jednej bardzo ważnej przyczyny. Młode ryby podchodzące do tarła, powiedzmy po raz pierwszy, drugi, trzeci, one też uczą się. Uczą się tej sztuki przetrwania, czyli tego, żeby przychodziły na świat młode. Na początku samiec na przykład może ikrę zjeść. Powodów jest cała masa. Ikra może być niezapłodniona, co wcale nie jest najczęściej winą samca, jak bardzo wiele osób twierdzi. Najczęstszą przyczyną, dlaczego ikra u zbrojników jest niezapłodniona, zresztą nie tylko u zbrojników, to dotyczy również wszelakich innych ryb, jest to, że samica zbyt długo przetrzymywała ikrę w swoich drogach rodnych i błona na ikrze jest na tyle już nieprzepuszczalna, że choćby samiec nie wiadomo jak się starał, to po prostu jego plemniki nie przedostaną się i nie zapłodnią komórek jajowych. Bardzo często jest tak, że taka ikra jest wyrzucona, zjedzona albo będzie sobie gdzieś tam pleśniała, a samiec poczeka tydzień bądź 10 dni, samica znowu napełni się ikrą, podejdą jeszcze raz do tarła i nagle jest pełen sukces. Cała ikra jest zapłodniona, bo to była świeżutka ikra, nie przetrzymana zbyt długo przez samicę. Także proszę nie zwalać winy, że samiec się nie postarał. Owszem, też tak może być, no, wiadoma sprawa, natomiast najczęstszą przyczyną jest to, że zbyt długo nie było tarła, ryby nie miały możliwości, okazji i ikra nie była świeża, nazwijmy to, w związku z tym nie mogła być porządnie zapłodniona. To jest jeden z powodów, dla którego samiec wyrzuca ikrę albo zjada. Drugi, o którym wspominałem, to to, że ma ochotę na kolejne tarło z kolejną samicą. No na to nic nie poradzimy, możemy się tylko cieszyć, że mamy wiele samic gotowych do tarła i że jednej nocy będziemy mieli zapłodnioną nie jedną ikrę, a na przykład 5. Natomiast, bo odeszliśmy od tematu, dlaczego nie powinno się przeszkadzać samcowi w tym, żeby wychowywał ikrę, on się uczy. I teraz jeśli będzie taka sytuacja, że zobaczyliśmy, przepraszam was na chwilę, że w nocy było tarło i jest ikra w grocie. I już się cieszymy, mamy ikrę w grocie, dobra, niech samiec jej przypadkiem nie zje, niech nic nie zrobi. Wywalamy samca, zabieramy ikrę do inkubatora i zrobimy to raz, drugi czy trzeci, to samiec nauczy się, że cały proces rozrodczy w jego wypadku polega na tym, że ma przyjąć samicę, zapłodnić ikrę i tak naprawdę ma ją oddać. Jeśli jej za 4. razem nie zabierzemy, to on będzie skołowany, on może wtedy zjeść tą ikrę. Nie będzie miał tego instynktu, żeby się tą ikrą opiekować. A jak wspomniałem, nie ma lepszego opiekuna niż samiec. Dlatego nie denerwujmy go. Jak już zobaczyliście raz, latarką sobie poświeciliście do groty, jest ikra, jest super, zróbcie to tylko raz przez chwilę, nie przeszkadzajcie mu co chwilę, nie patrzcie tam co godzinę, jest jeszcze ta ikra, czy może już jej nie ma. Zróbcie to sobie raz na dobę, delikatnie poświećcie przez chwilę. Takie pojedyncze świecenie nie będzie przestraszało samca, z tego powodu, że takie rozbłyski w naturalnym środowisku akurat zdarzają się wtedy, kiedy jest głównie pora rozrodcza, bo to burze i błyskawice. I gwałtowne rozświetlenie przez chwilę wnętrza jamki nie jest niczym nienaturalnym dla samca, no ale nie świećmy mu tam po gałach cały czas, no bo się chłopak zdenerwuje w końcu. Też nie wyciągajcie od razu samca, kiedy zobaczycie, że z ikry już tam wystają sobie ogonki, to już czas. Nie, jeszcze nie czas. Samiec, nawet jak posiedzi sobie najpierw z samicą 3-4 dni, albo nawet tydzień, bo tak się też zdarza, potem będzie siedział z ikrą, która się będzie w zależności od temperatury i gatunku wylęgały się, będą z tej ikry młode przez
4, 6, 8, 10 dni. A potem jeszcze będą resorbować woreczki żółtkowe. To wszystko razem może potrwać nawet do 3 tygodni i samiec, porządny samiec nie będzie w tym czasie wychodził z groty i przyjmował pokarmu. Nic mu nie będzie. Znaczy schudnie, zrobi się z niego fajny chłopaczek, a nie taki spasiony jak ja na przykład i odrobi sobie te zaległości. On wypuści te młode z groty, zacznie sobie żerować. Pamiętajcie o tym, że najczęściej samcem, który się opiekuje ikrą w zbiorniku, jest samiec dominujący. W związku z tym, jak przyjdzie pora karmienia, kiedy on już nie pilnuje ikry, to on pokaże, kto powinien podejść pierwszy do jedzenia i będą musieli wszyscy inni mu ustąpić, to on się najszybciej naje, kiedy już będzie gotowy. Także nie współczujmy mu, on jest zadowolonym tatą, że może to robić, do czego został stworzony. Mogę? Tak, słucham, bardzo się cieszę. Pierwszy raz w historii jest pytanie z sali, proszę bardzo. Jest pytanie z sali. Ponieważ, wiesz co, tak zacząłeś już z grubej rury o tym, wiesz, jak to się dzieje, jak te zbrojniki się trą, ale jest chyba takie jeszcze jedno, przynajmniej mnie nurtuje pewne pytanie, jakie dobieramy, a przynajmniej może nie tyle, że wiadomo, wiesz, nie mówię tutaj o parze dokładnie, że ma być samiec, ma być samica, czy ma być taka samica i tak dalej, ale czy są jakieś zasady, jeśli chociażby mówimy o ancestrusach, w doborze tej grupy, czy ma być to jeden samiec, kilka samic, czy może być kilka samców i kilka samic, czy są jakiekolwiek proporcje, które według Ciebie są najlepsze, żeby te ryby czuły się dobrze i żeby gdzieś tam, wiesz, radziły sobie te samice na tyle, że nie byłyby wiecznie męczone. To już koniec pytania. Tak. Czy ja mogę poprosić koło ratunkowe, telefon do przyjaciela? Dobra, a tak poważnie. Bardzo dobre pytanie. Naprawdę bardzo dobre pytanie, bo to jest jeden z najczęstszych błędów popełnianych przez ludzi, którzy zaczynają swoją przygodę ze zbrojnikami. Na przykład kolega Marcin. Już tłumaczę, proszę Państwa. Bardzo często spotyka się takie sytuacje, że ktoś chce od kogoś kupić ryby i mówi, to ja poproszę samca i 3 samice, albo poproszę 3 samce i 9 samic, czyli układ 1 samiec na 3 samice. Ten ktoś wychodzi z założenia, że będę miał super, 1 samiec obsłuży mi 3 samice, 3 razy ikra, nie muszę mieć więcej ryb, będzie ekstra. Figa. Nie wiem, czy jeszcze taki znak jest uznawany dzisiaj wśród młodzieży, ale tego środkowego palca pokazywać nie będę. To tak nie działa. Zarówno wśród ancestrusów, jak i hypacinstrusów i wśród wielu innych rodzajów zbrojników ustawienie sobie grupy rozrodczej 1+3 nieco mija się z celem. Załóżmy, że macie trochę większy zbiornik, że możecie sobie w nim pomieścić te 15 ryb, czy 20 ryb i robicie stado właśnie w takim stosunku 1 samiec, 3 samice i będzie tam tych ryb. Jeśli powiedzmy będziemy mieli 5 samców, 15 samic w zbiorniku, to najczęściej będzie tak, że tarło będzie się odbywało z 2 samcami w 2 różnych rejonach tego zbiornika, które sobie tam utworzą swoje królestwo. Tam będą samcami alfa. To jest duży zbiornik, mogły podzielić terytorium, mamy samca alfa po lewej stronie, samca alfa po prawej stronie i ten samiec będzie wycierał samicę. Wśród samic też jest pewna hierarchia. W związku z tym, jak są samice gotowe do tarła, no to idą do tego swojego samca alfa, żeby je wytrzeć. Nie zawsze jest tak, że samiec jest chętny, żeby wyrzucić ikrę i zaprosić kolejną samicę. To się zdarza, ale nie jest to regułą. W związku z tym samiec wytrze tą samicę, która miała to prawo do tego, żeby wejść do tej groty, powiedzmy była najsilniejsza, ona też była taką samicą alfa wśród samiczek, on ją wytarł. Mogło to trwać na przykład 2-3 dni, teraz siedzi sobie z ikrą, czeka aż ta ikra wyklują się młode rybki, czeka potem aż one będą gotowe do tego, żeby opuścić grotę, wychodzi, musi nabrać znowu siły, pojeść i znowu zaczyna być gotowy do tego, żeby odbyć tarło. W tym czasie nasza dominująca samica pojadła sobie, nabrała znowu ikry, przepraszam bardzo, i jest gotowa do kolejnego tarła. I to ona znowu w następnym możliwym terminie do przystąpienia do tarła wejdzie temu samcowi do groty. Mamy kolejne 2 samice, które choćby nie wiadomo co, będą miały zapieczoną ikrę w sobie, nie będą odbywały tarła.
bo za każdym razem samiec będzie robić to z tą dominującą samicą, z tą największą, z tą najbardziej chętną, nazwijmy to. Dlatego warto mieć, w zależności od wielkości zbiornika oczywiście, mniej więcej tyle samo samców i samic. Dlatego, że jak będziemy mieli na przykład 4 samce, 4 samice, to się może okazać, że miejsca dla 3 samców, które mają odbywać tarło, w takim baniaku znajdzie się, powiedzmy, dla 3 takich samców będzie miejsce. W związku z tym 3 samice będą mogły być obsłużone za jednym razem, tak? Ta 1/4, no albo niestety nie będzie miała możliwości wziąć udziału w prokreacji w tym zbiorniku, albo jakoś tam się dopcha do któregoś z tych samców po znajomości, na krzywy ryj, na krzywą przystawkę. Dlatego, słuchajcie, naprawdę warto mieć więcej samców, z innych powodów również jeszcze. Samce walczą między sobą. Widok walczących samców działa stymulująco na samice. One wtedy szybciej napełniają się ikrą, bo widzą, co się dzieje. Samce walczą, będzie tarło, muszę być gotowa. No już zamówiłam sobie strój piękny, tak? Jestem gotowa. No już tu widzę, chłopaki się szykują, u fryzjera byli, jest dobrze. To po pierwsze. Po drugie, często też jest tak, że jeżeli mamy więcej samców, no niestety, któryś z tych samców nie będzie dominantem, będzie sobie gdzieś tam na boczku czekał, ale taki samiec jest jakby mniej zmęczony życiem. Nie wygląda tak jak ja na przykład. W związku z tym kiedyś tak się zdarzy, że dominujący samiec, który bardzo często przystępuje do tarła, on też szybciej starzeje się. Szybciej się niszczy biologicznie taka ryba. Odejdzie. Jego miejsce zastąpi któryś z kolejnych samców, ale ten, który kiedyś był taki bidulek gdzieś tam w kącie, on tylko tam na gitarce potrafił sobie zagrać, to on nagle teraz stanie się również samcem, który ma prawo brać udział w tarle. Nie rezygnujmy sobie z takiego samca, nie ma to sensu, naprawdę. Im więcej będzie samców w zbiorniku, no czy też nie można przesadzić oczywiście, bo nam się pozabijają w końcu, ale chodzi o to, że musi być rywalizacja. Jak nie ma rywalizacji, bo o właśnie, już do czego zmierzam. Bywały takie sytuacje opisywane mi przez ludzi znajomych. W zbiorniku 2 samce i samica. I jeden z tych samców, dominujący, odbywał tarło cały czas z tą samicą. Komuś zrobiło się żal tego, który nie umoczył jakby jeszcze. W związku z tym wyciągnął go ze zbiornika, oddał komuś ze znajomych i skończyły się tarła. Nie było rywalizacji pomiędzy samcami. Samiec dominujący nie musiał pokazywać nikomu, że jest debeściak w zbiorniku, więc nawet przestało go interesować dalsze rozmnażanie się z tą samicą. Ona nie widziała bitwy między samcami, nie starali się o nią. Nie było w ogóle już w tym momencie żadnych tareł po takim wyciągnięciu tego dodatkowego samca. Także nie kombinujmy, nie przedobrzajmy, nie róbmy czegoś na siłę, bo ja tak sobie wymyśliłem, że będę miał 3 samiczki, to będę miał 3 razy więcej ikry. To jest takie powiedzenie, chytry 2 razy traci. Proszę naprawdę, nie myślę, że to tak łatwo jest, że my sobie wymyślimy model matematyczny, to będzie mi pasowało, tylko że jakby te ryby nie bardzo chcą iść z tą myślą naszą. Także to taki układ, jak mówiłem, najlepiej jakby było tyle samo samców na tyle samo samic, może być ewentualnie delikatna przewaga jednych bądź drugich. Musimy obserwować, co się dzieje w zbiorniku, bo rzeczywiście może się tak zdarzyć, że gdzieś tam po kątach będzie się chował jakiś taki wiecznie poobijany samczyk przez wszystkich. No szkoda tej ryby wtedy faktycznie. Trzeba by się go pozbyć ze zbiornika. Może ja pokażę te groty, w których można... Słuchajcie, groty. Ja używam ceramicznych, ale oczywiście, tak jak wspomniałem, te ryby, jak będą musiały, nie będą miały wyboru, będą się tarły we wszystkim. To mogą być plastikowe rurki zakończone ślepo z jednej strony. Widziałem gdzieś w jakichś szklanych rurkach, w ogóle przezroczystych, to już wyglądało jak pornografia tak naprawdę, bo wszystko było widać. Ty się nie śmiej, ty nawet nie wiesz, co to jest pornografia. W głupinach kokosa, w doniczkach. Natomiast dlaczego groty ceramiczne i dlaczego w ogóle groty? Pokazuję Państwu. Zacznę od najmniejszej, jaką posiadam i to naprawdę nie jest jakaś zabaweczka, to jest prawdziwa grota. Jest tak mała, że wchodzi nawet nie mogę włożyć palca do środka. To jest grota z tak maleńkim otworkiem, niewielka, ale na przykład loricaria, o której opowiadaliśmy, ostatnio żeśmy mówili, taka czerwona, Państwo pamiętają zapewne, L010A, to jest dla niej idealna grota do składania ikry. Bo w czym tkwi sukces
żeby grota była dobra dla danego gatunku? Otóż samiec musi czuć się w niej bezpiecznie. Czyli musi po pierwsze czuć, że jak samica będzie w środku, to będzie w stanie ją zablokować własnym ciałem i mu nie ucieknie. Potem musi czuć, że jest w stanie zablokować wejście do takiej groty swoim ciałem, żeby żadna inna ryba mu tam nie weszła. A na koniec, że jest w stanie jeszcze te małe brzdące, które zaczynają się robić strasznie ruchliwe w środku po wykluciu, zablokować, żeby za wcześnie nie uciekły z groty, bo są narażone na niebezpieczeństwo. Dlatego średnica otworu wejściowego powinna być niewiele większa, naprawdę niewiele. Ten samiec się tam wślizgnie, nie bójcie się, on się tam nie zaklinuje. Znaczy, dobra, no, chyba ze 2 razy w życiu zdarzyło mi się, że się samiec zaklinował, nie mógł wyjść, niestety, odszedł. Ale no to 2 razy na parę tysięcy takich sytuacji to nie jest chyba jakaś norma, tak? Średnica groty nie powinna być dużo większa od wielkości ciała samca. Długość groty z kolei mogłaby być o jakieś 50% dłuższa niż jest długość ciała samca, ale samego ciała. Niektóre zbrojniki mają bardzo długie płetwy ogonowe. Ta płetwa to sobie spokojnie może wystawać. Chodzi o długość ciała. No W właśnie takiej miałem dłuższej zapytać, grocie, czy u Loricari nie, właśnie nie. Jak sobie tam ten ogon jej wystaje, on ma się czuć tam w środku, że jest głęboko w tej grocie, że nikt mu tam nie przeszkadza. Też oczywiście nie można przesadzić w drugą stronę. Nie może być na przykład 3 razy dłuższa od samca. Dlaczego? On cały czas ostro pracuje płetwami brzusznymi i piersiowymi, wypychając wodę z groty. Siłą rzeczy podciśnienie tą wodę napędza ze zbiornika z powrotem do groty, taką bardziej natlenioną, bo ikra musi być cały czas solidnie natleniona. Więc samiec 24H, nie ma nic innego do roboty, bo mu się pilot od telewizora zepsuł, siedzi i macha płetwami po to, żeby był cały czas dostęp świeżej wody ze zbiornika. Pamiętacie, rozmawialiśmy o tym, w akwariach ze zbrojnikami nigdy za mało tlenu. To musi być naprawdę solidnie napowietrzana woda, pełna bąbelków powietrza. No właśnie chociażby z tego powodu, żeby ikra miała dobrą ilość tlenu w takiej małej, cienkiej rurce. Bo jak będzie samiec tam wachlował tymi płetwami jak szalony, ale woda nie będzie dobrze natleniona, to się po prostu nawachluje tylko i nic więcej. Okrągłe. Ja tu mam zawsze kłopot, w którym miejscu trzeba pokazywać do tej kamery, proszę pana. Okrągłe wejścia. Od razu polecam jedną sprawę. Jeszcze jedno pytanie. Tak, tak Marcinku. Czy rurki muszą być zaślepione z jednej strony? Ta jest. W związku z tym tak, muszą być, okay. Bo ten samiec musi się czuć pewny, że tylko jedno wyjście z groty, tylko tamtędy możemy uciec. Skąd to się jeszcze bierze? O, słuchajcie, no przecież wiadoma sprawa, ktoś powie, co tym koczko? No właśnie, skoro nie? W naturalnym środowisku przecież nikt mu takiej grotki z ceramiczki tam nie podstawia i nie mówi, no właśnie tutaj sobie z samiczką do środka. To skąd ten zbrojniczek sobie wymyślił, że on akurat w czymś takim? Ja do tego wrócę za chwileczkę, jak będziemy rozmawiać. Tak, obiecuję, chyba że nie zdążymy. Dobra, słuchajcie. Tak, już mi tutaj ktoś, wiesz, tam z ucha strzela, jest dobrze, dlaczego takie groty? Jeśli macie akwaria z gołym szkłem na dnie, czyli nie ma podłoża, nie ma piasku, nie ma jakiegoś żwirku, czy tam, nie wiem, co tam sobie, jakieś szklane koraliki wsypaliście, to taka grota ma wadę. Ona się turlać będzie. Co tam jakaś ryba do środka wejdzie, to im nie pomaga, tym rybom. W związku z tym ja na przykład groty, które są okrągłe, ta ma trochę większe wejście, ta już jest solidniejsza, przyklejam do płytek z terakoty na zwykły silikon akwarystyczny. Jezus Maria, powiem Ci, że pokazywanie czegoś w kamerze jest dla mnie zadaniem, jakbym zdawał na prawo jazdy. I wtedy kładziemy to sobie na takiej płytce na dnie szklanego zbiornika i to nam się nie turla, to nam się tam gdzieś nie zawieruszy. Mamy podgląd, bo ciągle tym otworem w naszą stronę jest ustawiona. Zresztą, jeśli macie piaseczek, też polecam taką płytkę, bo uwierzcie mi, zbrojniki są łobuzami, kopią wokół tego, rozsypują piasek. Jak tak na takiej płytce postawicie na piasku, to ona się troszkę zagłębi, ale będzie cały czas na wierzchu. Gdyby była w takiej postaci, to czasem trzeba będzie wziąć saperkę i wykopać z piasku, bo w ogóle jej nie będzie widać. Ale to kwestia już potem sami zobaczycie, bo pięknie nie wygląda, prawda? No, jak macie jakiś dekoracyjny zbiornik z piaseczkiem, to można ewentualnie tak zakopać, żeby tylko płytkę zasypać piaskiem
a już sama grota będzie na wierzchu i będzie stabilniejsza, nie będzie się Wam gdzieś tam zakopywać coraz głębiej. Jak już wspomniałem o tym, że macie dekoracyjne zbiorniki, tego typu groty zdarzają się czasem, o panie, w wersji, która wygląda mniej więcej tak, jak kora zatopionego drzewa. To jest grota, żeby nie było, w kształcie litery D ma wejście. I są czarne, tak? Właśnie, kolor. Słuchajcie, kolor w sumie nie gra roli. Dlatego, że i w takich ceglastych, i w takich brązowych, to jest ciemny brąz, taka grota. I w takich, Jezu, jak to dzisiaj strasznie dużo pracy fizycznej jest w ogóle. W takich szarych. Szare? Widać, że to szare? Nie, tam światła strasznie dużo. Wiesz, wszyscy sobie wierzymy na słowo, nie mamy wyjścia. Tak? Ta jest taka dość cienka, prawda, grota? Tak. Ta jest jeszcze bardziej cienka. To dlatego, że są pewne gatunki, na przykład ancistrusów L34, L255, które wyglądają, jakby wypadły z akwarium, niechcący na nie nadepnąłeś i z litości wrzuciłeś z powrotem do akwarium. One potrzebują takich chudych, cienkich grot. Długość, jak widać, Jezus Maria. Będę musiał przejść. Panie Marcinie, jest u Pana możliwość przejścia szkolenia Tak, porozmawiamy o tym programie. Dobrze. Słuchajcie, kolor nie gra roli za bardzo. Ważniejsza jest wielkość. Jeśli chodzi o kształt wejścia, ja osobiście polecam albo okrągłe, albo w kształcie literki D. Wszystkie zbrojniki się w tym chcą trzeć. Są jeszcze trójkątne wejścia, są owalne wejścia. Owalne, proszę bardzo. Chodziło mi o taki kształt. Elipsa. Tak? Ten też jest przyczepiony do płytki, żeby się nie bujał. Groty potrafią być naprawdę duże, no bo przecież i zbrojniki mamy duże, pokażemy za chwileczkę. O, właśnie, poproszę Panie Marcinie, poproszę filmik numer 1. Chciałbym przy okazji tutaj pochwalić polskiego hodowcę, co prawda na wygnaniu, siedzi sobie w Hiszpanii, cwaniaczek i ma ciepło, ale jak najbardziej Dariusz Chrabąszcz ma aktualnie udane tarło jednego ze swoich pseudacanthicusów, czyli L600, jak widać na filmie. To jest kawał ryby, słuchajcie, przecież. Ikra jest w granicach około 1000 sztuk i tyle młodych się potem rodzi. Ja trzymam z całych sił kciuki, Darek, żeby tym razem się udało, bo to jest sukces naprawdę na skalę światową, bo niewiele osób na świecie po pierwsze w ogóle ma tarło tych ryb, a po drugie jest strasznie, ale to strasznie ciężko utrzymać młode. Darkowi na razie 2 razy się nie udało, raz z jego winy, raz nie z jego winy, także ja trzymam kciuki, żeby tym razem się udało i na przykład takie wielgachne ryby jak L25, L600, a nie, coś Pan na mnie tak wjechał, czy LDA 105, one potrzebują grot, proszę, to jest taka grota tutaj, taka grota, O Jezu, to mi przypomina inseminację bydła, to co teraz zrobiłem. Mogą być duże, jak widać. Takie naprawdę też. No, ktoś potrzebuje, to ma taką. Ale wiesz, Macieju, to w tym momencie też odzwierciedla wielkość zbiornika, który jest potrzebny do utrzymania takich ryb i takiej groty, no bo wiadomo, że to nie ustawimy tego w akwarium, które ma nawet tam pewnie... Nie, 200 czy 300 litrów nie wchodzi. 40 centymetrów w głębokości, to w ogóle nie ma. Pamiętam, ile Darek ma swój zbiornik, on ma tam chyba 800 czy 900 litrów, co jest chyba taką dolną granicą dla tych ryb w ogóle. Świetnie by się czuły w 1200-1500 litrów, ale też oczywiście nie 15 sztuk czy 20, tylko raczej kilka, 4, 5, 6. Można nawet rozmnażać zbrojniczki w małych akwariach. Są to przecież zbrojniczki, to otoski również. I otoski można byłoby trzymać w kosteczce 30-litrowej. I to zarówno te takie najprostsze z najprostszych, czyli Affinis przyłyściowy, jak i kokama, czyli zebra, czy jakiś orange, które są troszkę większe. 30 litrów śmiało wystarczy, żeby trzymać tam małe statko otosków i można się doczekać również tarła. Tylko że akurat otoski nie trą się w grotach. I za chwileczkę do tego też przejdziemy. Patrzę na zegarek, jestem przerażony, że to już tyle czasu minęło. Temat grot myślę, że jest omówiony. W grotach wycierają się ancitrusy. W grotach również wycierają się hypacinstrusy. Tylko że hypacinstrusy należą już do grupy ryb,
które nie są aż tak proste do rozmnożenia. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze większość z nich to jest albo ryba dzika z odłowu, albo pokolenie F1, czyli dzieci ryb dzikich z odłowu. I one cały czas mają bardzo głęboko zakodowane to, że rozmnażać to się trzeba wtedy, kiedy przyroda nam mówi, że jest odpowiedni moment. No i teraz bym Cię poprosił o zdjęcie pokazujące, jak wygląda pogoda w Ameryce Południowej na przestrzeni roku. No i niestety będę gadał, żebyśmy wiedzieli, o co tak naprawdę w tym chodzi. Ale to jest bardzo ważna informacja, która uzmysłowi nam, jak sprowokować ryby do tarła, te, które trzeba prowokować. Proszę Państwa, widzimy sobie taką tabelkę, nawet nie tabelkę, rysunek pokazujący, jak wygląda pogoda w Ameryce Południowej. Niebieskie, stojące w pionie pałeczki, to ilość opadów w zależności od miesiąca. Zaczyna się od stycznia, to dla tych, którzy, tak jak ja, prawie nic nie widzą. Kończy się na grudniu. I jak widać, przez styczeń, luty i marzec oraz jeszcze kwiecień opady są konkretne, naprawdę solidne. A potem mamy maj, czerwiec, lipiec, sierpień i wrzesień, kiedy opadów praktycznie rzecz biorąc w ogóle nie ma, a temperatura nam leci w górę, w ciągu dnia potrafimy mieć po 35-6 stopni, w nocy po 23-24 stopnie. I jaki to ma wpływ? O czym ten koczko nam tu gada? O co chodzi? Przecież nie będziemy lecieć na wakacje, to wiadoma sprawa, że jak się leci, to się latem leci. Dobra. Wyobraźmy sobie, że jesteśmy w maju i jesteśmy zbrojnikiem, który właśnie pływa sobie po rzece w maju. Rzeka zaczyna powoli tracić ilość wody, no bo już nie pada. Staje się w związku z tym rzeką, w której jest coraz mniej pokarmu. Ponieważ że zawęża się jej koryto, to nie dostają się do wody wraz z opadami do takiego koryta tej rzeki wartości pokarmowe. Przyszedł czas słaby dla zbrojników i dla wszelkich ryb żyjących w tej rzece. Tlenu mało, żarcia mało, wody mało. Nie mogę powiedzieć, że jest tak mało wody, że się pogarszają warunki fizykochemiczne, no bo to jednak nie te rzeki. Tam zawsze woda jest w fajnej kondycji, ale będzie za ciepła i będzie miała mniej tlenu niż zazwyczaj. No i te zbrojniczki tak sobie żyją. My się opalamy w tym czasie na plażach Copacabana, a one muszą w takich warunkach niestety pływać. Przychodzi koniec września i zaczyna się coś dziać. Zaczynają się zwiększać opady. Temperatury, nie oszukujmy się, no oni tam mają prawie cały czas, przez cały rok 30 stopni w ciągu dnia. Także tu różnica w temperaturach wielka nie jest, ale woda, która zaczyna padać, jednak pada z dużej wysokości, jest chłodniejsza. Przez pierwszy miesiąc jeszcze tego tak nie odczuje ta rzeka, bo nagrzana dżungla przyjmuje duże ilości opadów, nagrzewa tą wodę, woda z obszaru dżungli spływa do koryta, zaczyna się robić ciekawiej w środowisku wodnym. No ale zaczyna tak padać i padać i padać i pada sobie przez cały październik, listopad, grudzień. Zaczynają rzeki wylewać. Koryto rzeki, które latem miało na przykład 300 czy 400 metrów szerokości, teraz nagle ma 6, 8, 10 kilometrów szerokości. Już nawet nie mówię o tym, ile Amazonka potrafi zwiększyć szerokość koryta, bo nawet o 30 kilometrów potrafi mieć szersze koryto w środkowej części. I z czym to się wiąże, moi drodzy? Otóż z tym, że woda, która zalała te tereny, stoi sobie cały czas, a przecież wcześniej to był las. To był las, gdzie była ściółka, gdzie były opadłe liście w ciągu roku, gdzie były powalone drzewa, gdzie była cała masa roślin i próchnicy. Teraz to wszystko jest zalane wodą. Jakaś część tej wody, mimo że są to odległe tereny od samego głównego nurtu, mimo wszystko do tego nurtu spływa, no musi spływać. Jak to kiedyś powiedziała jedna pani minister, no wszystko, czy tam pan minister, już nie pamiętam, wszystko płynie do morza. Zabiera ze sobą rozpuszczone w wodzie najróżniejsze kwasy fulwowe z tej próchnicy, garbniki roślinne, czyli taniny. To wszystko staje się częścią wody, która jest w nurcie, tam, gdzie żyją nasze zbrojniki. Ponieważ ciągłe deszcze spowodowały, że jednak ochłodziła nam się dżungla i teraz woda, która dociera do głównego nurtu, jest chłodniejsza i to znacznie chłodniejsza, bo potrafi po takiej solidnej ulewie obniżyć temperaturę wody o 3, 4, 5 stopni. Są błyskawice, o których wspominałem wcześniej, bo jest to okres burz. To wszystko są stymulujące
informację dla zbrojników i nie tylko, praktycznie dla wszystkich ryb żyjących na tym terenie, że nadszedł czas, żeby się rozmnażać. Teraz jest czas tarła, dlatego że po pierwsze woda świetnie natleniona, jest jej mnóstwo, płynie bardzo gwałtownie, w głównym nurcie oczywiście, niesie ze sobą, bo z tak olbrzymiego obszaru, który został zalany, będzie mnóstwo pokarmu, zarówno dla zbrojników mięsożernych, jak i roślinożernych. To jest ten czas, kiedy należy się rozmnażać. W związku z tym, jak możemy pobudzić nasze domowe ryby do tego, żeby one poczuły, że to jest ten czas? Można próbować to robić nie w tej porze roku, czyli oszukać zbrojniki na przykład w lipcu, słuchajcie, jest wczesna wiosna, powinnyście się rozmnażać. To się rzadko udaje. Naprawdę, trzeba mieć cierpliwość, trzeba bardzo solidnie pooszukiwać te ryby. Natomiast jeśli pokażemy im, że nastąpiły takie zmiany środowiskowe w odpowiedniej porze roku, czyli na przykład pod koniec grudnia, na początku stycznia, w lutym, to są te miesiące, kiedy te ryby najchętniej podchodzą do tarła, to co robimy? Ano prosta sprawa. Solidne podmianki dzień po dniu, które nam spowodują, że woda będzie miała nieco inne właściwości fizykochemiczne. Odnowi się jej potencjał redoks. Będzie świeższą wodą, tak po prostu najprościej, jak się tylko da powiedzieć. Będzie chłodniejszą wodą. Powinniśmy dorzucić kolejne napowietrzania. Można dorzucić falownik, który będzie rozprowadzał większą ilość wody po zbiorniku. Będzie taka mocniejsza kipiel wody w zbiorniku. Obniżamy nieco temperaturę tej wody, no bo tak się to dzieje w naturalnym środowisku. Solidnie, mocno karmimy ryby, bo one właśnie teraz powinny dostawać mocno dużą ilość jedzenia, szczególnie wysokobiałkowego. Warto dodać do wody jakieś garbniki, jakiś kwas fulwowy, bo tak się dzieje w naturalnym środowisku. No i wtedy już tylko siedzieć i czekać. Jeśli mamy dobraną jakąś parę w zbiorniku, bądź mamy jakieś stado, to z tego stada dobierze się para i powinniśmy doczekać się potomstwa. I teraz pytanie, no dobra, to dlaczego są zbrojniki, których się jednak nie uda rozmnożyć w naturalnym środowisku? Nie uda się rozmnożyć w akwariach. Przecież też mogę zrobić super podmiany, mogę robić je przez 3 tygodnie, 2 razy dziennie. Będę sypał łopatą żarcie, niech tam mają, co tam. Więcej powietrza będzie niż wody w tym zbiorniku i nic. No właśnie, i nic. To dlatego, że to są żywe stworzenia, kochani. To nie jest zabawka, wkładam baterię, wciskam play i jedziemy. Nie. Są ryby, które mają zupełnie inne potrzeby jeszcze i w inny sposób trzeba je stymulować do tego, żeby chciały odbyć tarło. Są ryby, które odbywają tarło na przykład na bardzo dużych głębokościach, gdzie prawdopodobnie, bo też pewności nie ma, ichtiolodzy podejrzewają, że właśnie takim czynnikiem startującym tarło jest ciśnienie, jakie panuje na przykład na głębokości 10, 12 czy 20 metrów. One tam sobie kopią w dnie, w mule jamki i tam składają ikrę. Bardzo możliwe również, że i to ciśnienie jest warunkiem tego, żeby ta ikra została zapłodniona, że bez tego ciśnienia nic by z tego nie wyszło. Często są też ryby, które tak było kiedyś ze zbrojnikiem zebrą L046. Miał taki na początku, jak się pojawił w Europie, te kilkanaście lat temu, prawie 20, taka ryba była, że to ciężko rozmnożyć, to będzie kłopotliwa ryba. Nie, to nie dlatego, słuchajcie, to nie jest kłopotliwa ryba, mnoży się bez problemu. Problem polegał na czym innym. Ryba była bardzo rzadka, bardzo niedostępna, bardzo droga. Ludzie kupowali sobie najczęściej 2 sztuki. Mieli jeszcze ten fart, że mieli samca i samicę. Ale to wcale nie oznacza, że mają parę. To, że jest samiec i samica, nie oznacza, że między nimi zaiskrzy. No, bo pod wodą to generalnie słabo iskrzy, ale chodzi o to, że nigdy nie mamy tej pewności. Trzeba mieć więcej ryb, żeby one same dobrały się między sobą w pary. I te pary też nie muszą być aktualne na zawsze, na całe życie. Nie, w tym roku czy w tym sezonie skojarzyły się jakieś tam 2 ryby i miały potomstwo, w następnym skojarzą się zupełnie z innymi osobnikami ze stada. Natomiast one same muszą. I to był ten problem. Ludzie mieli 2 rybki czy 3, bo kosztowały tyle co pół samochodu i nic, nie ma tarła, ciężka ryba do rozmnożenia. Wystarczyłoby mieć 20 sztuk w zbiorniku i nagle się okazuje, że nie. Bardzo możliwe, że właśnie ten problem jest też z rybami, które dzisiaj uważamy za ciężkie do rozmnożenia, bo są bardzo rzadkie. Bo ludzie rzadko je trzymają w zbiornikach. Mają na przykład 2 sztuki i nie rozmnożyły mi się. No faktycznie, 2 samce mają kłopot, żeby to zrobić.
Bo jeszcze przy okazji bardzo często jest tak, że u niektórych ryb jest bardzo, bardzo ciężko stwierdzić dimorfizm płciowy, czyli nie wiemy, co jest chłopcem, co dziewczynką. No to jak nie wiemy, to mamy 2 sztuki albo 3 i może się okazać, że to jest ta sama płeć. W każdym razie, hypacinstrusy nie są kłopotliwymi rybami do rozmnożenia. Owszem, potrafią czasami być takie, że ty je prosisz, a one mówią, no nie w tym sezonie. Nie w tym sezonie, daj nam spokój. I rzeczywiście tak bywa, że mamy stado, które się mnożyło i nagle stop. I 2 lata cisza. I nagle po 2 latach zaczynają się tarła i to jak szalone. Nadrabiają zaległości. Tylko trzeba mieć cierpliwość. Na szczęście rybki te żyją dość długo, bo po kilkanaście lat, więc jak sobie zrobią stop na 2 lata, no to akwarysta jakby boli, ale trzeba cierpliwości. Nie trzeba kombinować i jakichś tam, nie wiem, magicznych płynów wrzucać do zbiornika, bo to niekoniecznie pomoże, a zaszkodzi. Cierpliwość. Czyli co? Podsumujmy. Jak stymulujemy? I to, właśnie ta stymulacja, to może się przydać też różnym innym osobom. Masz dzikie skalary, masz altumy, masz jakieś pielęgnice, które nie chcą się mnożyć zbyt łatwo, a pochodzą z tamtego rejonu. Kirysy. No to też jest ta sama. Kirysy. Dzikie kirysy również jest ciężko sprowokować do tarła poza ich sezonem. Te takie typowo hodowlane, które już są od wielu pokoleń, nie wiem, tam sterbaj, czy pandę, czy jakieś inne, spiżowy, pstry, to już w ogóle nawet nie wspominam. Tu też wystarczy, jak u zwykłego ancistrusa, podmianka wody na zimną i mamy ikrę na szybach. W przypadku ryb takich właśnie dzikich, czy raptem F1 pokolenia, łatwo nie będzie, ale musimy korzystać z tego, co nam podpowiada tutaj dzisiaj wujek Maciek, że są odpowiednie momenty w roku i można zastymulować i cieszyć się narybkiem. Czy ja mógłbym pana poprosić na chwileczkę o film numer 8? Tak. Za momencik w takim razie. Za moment. Film numer 8, bardzo proszę. Film numer 8, tak. Tam, tararam. Jest. Proszę bardzo. Film numer 8. Cóż my tu mamy? Mamy tutaj sobie samca siedzącego w grocie. Jest to samiec rybki Hypacinstrus L066. Kochani, i właśnie jeśli będziecie stosować się do tego, co wam przed chwileczką powiedziałem, to kolejne udane tarło u dzikich L66, tak jak widzicie na filmie, nie będzie żadnym wielkim osiągnięciem. Po prostu będzie to waszą codziennością. Będziecie się z tego cieszyć, że macie kolejne udane tarło L66 dzikich. I tak naprawdę powinniście wtedy przejść do kolejnych gatunków, żeby sprawdzić, czy kolejne gatunki też łatwo wam się uda rozmnożyć. Panie Marcinie, mamy jeszcze całkiem sporo czasu. Jeszcze damy radę dzisiaj opowiedzieć o paru fajnych rzeczach. Słuchajcie, czyli co, ustaliliśmy... Tak, ale ja jeszcze chciałem o coś zapytać. Przepraszam, ale wiesz, na tym polega też ten program, ponieważ oprócz śmieję mają doświadczenie i to oglądają, mam nadzieję, że również oglądają to ludzie, którzy nie mają lub zbierają to doświadczenie, dopiero tą wiedzę. I wiesz, to często w tych zbiornikach ze zbrojnikami, oprócz tych grotek, którą właśnie tutaj, wiesz, machasz i dajesz mi do zrozumienia, że pożałuję tego pytania, no, znajdują się również inne rzeczy. Swego czasu pokazywałeś gdzieś tam na którymś zdjęciu, było takie zdjęcie, gdzie był taki plac budowy, sporo cegieł i tak dalej. Czy to też wpływa w jakiś sposób chociażby na to, że te ryby są spokojniejsze, czują się lepiej, ta ilość tych niekoniecznie grot, ale tutaj też chcę zapytać o te groty. Czy mając, powiedzmy, nie wiem, te 5 samców, mamy 5 grot w zbiorniku, czy mamy tych grot 10, czy mamy ich 20? Jestem ci niezmiernie wdzięczny za to pytanie. Dlatego, że to jest bardzo ważna rzecz, o której ja nie powiedziałem, bo po prostu za dużo jajek jem i arterioskleroza mnie tutaj niszczy. Po to jest. Tak. Skromnie, tak powiem. No, super, dzięki. Tak, jak najbardziej. Słuchajcie, jeśli mamy, załóżmy, zbiornik na tyle duży, że możemy sobie założyć, że tam 20 ryb, które wpuścimy, czy będzie na przykład 10 samców, 10 samic, spowoduje, że nie zabiją nam się od razu wszystkie samce, bo jest duża powierzchnia dna, ale sama powierzchnia dna nie wystarcza. Trzeba zapewnić możliwość tego, żeby były kryjówki. Fajnie by było, gdyby pojawiła się jakaś naturalna bariera w zbiorniku, duży korzeń,
kamienie jakieś, które oddzielą pewne strefy dna w tym zbiorniku, tak żeby ryby poczuły. To jest moje M4, to jest Staśka, a tu między miedzą a tym to jeszcze Zdzisiek będzie tam sobie siedział. Jak już sobie to wyjaśnią na początku, dadzą sobie po razie, czy nawet 2 razy sobie dadzą po razie i wyjaśnią to sobie, to już potem będą się tych swoich stref raczej trzymać. I dlatego, pamiętacie, jak nie pamiętacie, to musicie obejrzeć poprzednie odcinki, sugerowałem, żeby podawać pokarm niekoniecznie mały, znaczy duży, jeden, o który będą toczyć walki, wsypnąć drobniejszego pokarmu, tak żeby się pojawił na całej powierzchni zbiornika, unikniemy wtedy walk pomiędzy tymi samcami, tym Staśkiem, Zdziśkiem i tym jeszcze jednym, którzy gdzieś tam mają swoje rejony i one nie chcą się ruszać poza te rejony, bo mają tutaj też pokarm spadł. I teraz te cegły, o których wspominałeś. Tak, one tam miały robić nie jako miejsce dotarła, bo te cegły były na przelot, miały dziurki, ale postawione gdzieś tam, powiedzmy, bliżej jakiejś ściany bocznej w akwarium, tylko no słuchajcie, wiadomo sprawa, to było akwarium hodowlane, taka cegła, jak się komuś podoba w dekoracyjnym. Nie, oczywiście, ale bardzo. wiesz, możemy to przełożyć na, nie wiem, na korzenie, na cokolwiek, tylko bardziej... Tak, fajnie byłoby właśnie, żeby jakieś korzenie były. Im więcej będzie takich naturalnych kryjówek, to po pierwsze, ryby są spokojniejsze, nie są zestresowane. Pamiętamy o tym, to są głównie ryby, które nocą są aktywne, więc w ciągu dnia potrzebują się gdzieś schować. Mniej stresu, zdrowsza ryba. Po drugie, im więcej kryjówek, szczególnie dla samic, samice nie są tak często męczone przez samce, mogą sobie spokojnie nabierać ikry, mogą sobie same wybierać ten moment, kiedy to one chcą mieć udział w tarle, a zbrojniki cały czas jeszcze nie wypowiedziały tej konwencji stambulskiej, w związku z tym nie ma przemocy wobec samic u zbrojników. Niech one same decydują. Mówię poważnie, słuchajcie, nie, teraz to bez żartów. Fajnie jest, kiedy to samica czuje, że jest na tyle gotowa, że ma tak fajnie, jest zaikszona i jest ten czas, bo są dobre warunki fizykochemiczne wody, to ona szuka samca, który jest tam dominantem i jest gotowy przyjąć samicę dotarła. To jest najlepszy układ, bo wtedy taka samica jest, nieoporna i samiec jej tak nie pokaleczy, próbując ją utrzymać w grocie. Bo szkoda ryby po prostu, a zdarza się. Od razu uprzedzam tych, którzy jeszcze nie hodowali zbrojniczków. Częściej raczej u hypacinstrusów niż u ancistrusów niestety zdarza się, że samiec może zamęczyć samiczkę w grocie. To tak się zdarza. Nie można mieć o to pretensji do samca, no taka natura po prostu. Wszelakie, czy to doniczki, czy to właśnie jakieś korzenie, gdzie się mogą ryby schować, wykopią sobie norki pod korzeniem, wykopią sobie norkę pod kamieniem, zróbcie im z kamieni jakieś takie złomowisko, one tam znajdą sobie, bo takie mają naturalne środowisko, to są rzeki o olbrzymim prądzie wody, tam na dnie leżą potężne, olbrzymie, wielotonowe głazy, jeden na drugim i one między tymi głazami w tym szalonym prądzie wody znajdują sobie miejsce odpoczynku, schronienia w ciągu dnia. Tak samo mogą się poczuć w związku z tym w akwarium i będą szczęśliwe z tego powodu. Czy wyczerpałem odpowiedź? No, tak prawie, ponieważ jeszcze tutaj chciałbym tylko wiedzieć, czy ta ilość samych grot tarliskowych. Tak, pytałeś. Lepiej jest dać więcej grot niż jest samców, gdyż primo, samiczki też się mogą w nich chować. 2, to samiec decyduje, która grota jest dla niego najfajniejsza i to nie chodzi o to, że ta jest brudna, a ta czysta, nie. Na przykład może być tak, że ta jest w dobrym miejscu w stosunku do prądów wody w zbiorniku. Jemu tam będzie lepiej mieć możliwość natleniania ikry, bo tam będzie fajnie, dużo natlenionej wody. Po trzecie, dobrze jest też w granicach tych wymiarów, o których wspominałem, wstawić samcowi troszkę większe, troszkę mniejsze. W takim kształcie, w takim kształcie. Już on sobie sam wybierze taką, która mu kształtem i wielkością najbardziej odpowiada. Zawsze potem można ewentualnie pozostałe, które nie są, jak macie w zbiorniku 15 grot i nigdy w życiu nie widzieliście, żeby na przykład w tej 13 i w tej drugiej siedziała jakakolwiek ryba, to znaczy, że te 2 groty są do niczego. Wyjmijcie je, włóżcie jakieś inne. Bo one nie pasują żadnej rybie w tym zbiorniku, po prostu. Także tak, spróbujmy dać więcej niż jest samców, a nawet dać tyle samo, co jest i samców, i samic w zbiorniku. Niech każdy ma możliwość, żeby sobie gdzieś tam meldunek znaleźć, a przede wszystkim samiec wybierze taką grotę, która jemu najbardziej odpowiada. Nam zależy na tym, żeby on się czuł najbardziej pewnie, jak tylko może być, bo wtedy będzie dobrym tatą. A co się dzieje, kiedy nie jest dobrym tatą? Jeszcze zdążymy pokazać. To ja bym poprosił, szanowny panie,
gdzieś tam mieliśmy zdjęcie ikry L600, właśnie tej, co koledzy się w tym roku rozmnożyły. Już pokazuję. Panie Marcinie, przedłużymy z 5-10 minut, co? Tak, no, nie mamy wyjścia. No, Żona jeszcze nie smaży chyba tego mintaja. Jeszcze nie zaniosłem, no ale wiesz, taki prezent to ja już nie mogę doczekać po prostu. Już pokazuję. Ja tu zaraz jeszcze po ziemniaki polecę, żeby frytki do tej ryby były. No to tak. O, mówiliśmy o tym, że w takich kiściach, jak winogrona, najczęściej zbrojniki, które kładą ikrę do grot, to właśnie w taki sposób. To jest ikra L600, którego widzieliśmy dzisiaj na filmiku. Samiec wyrzucił ją z groty. Darek sam jej nie wyciągał, absolutnie chciał, żeby samiec się nią opiekował. Samiec ją wyrzucił. I co wtedy? Bo to jest bardzo częste pytanie na grupach. Słuchajcie, zbrojniki miały tarło, ale ikra się wala po akwarium. To pół biedy, jeśli jeszcze się wala, bo to znaczy, że nie było ryb, które dostałyby jakby darmową wyżerkę, tak? Bo jakieś pielęgniczki, skalary, jeszcze jakieś inne ryby ludzie chyba trzymają w zbiornikach. Tak, chętnie się tak, endlery. Tak, endlery, oczywiście. Endlery to by w ogóle na jeden raz to wciągnęły nosem. Endlery. Jeśli się ikra jeszcze nikomu nie przydała i sobie tak wala się po zbiorniku, to trzeba jej pomóc, bo małe szanse są. Ona musi być cały czas owiewana wodą, z dużą owiewana wodą, pięknie powiedziane. Omywana musi być wodą. Tak jest. Tlenu. I jak to zrobić? Najpierw poproszę Cię o filmik o numerze. Powiem Ci, zaskoczę Cię. Numer 4 najpierw. Bardzo bym prosił. 4 wybierz. Wybierz 4, panie. I będzie ząg. O, proszę bardzo. To jest ikra Ancistrusa. A nawet jakieś ogonki się już widzę majtają. Tak, jest to inkubator mojej produkcji. Już mogę się pochwalić. I jeszcze jakbyś pokazał drugi, 6, gdzie będzie widać może jeszcze lepsze zachowanie samej ikry w takim inkubatorze. Ja zaraz pokażę Państwu inkubatory, jakie można stosować. Oczywiście liczę na to, że będziecie mieli też fajną inwencję twórczą i sami sobie różne inkubatory powymyślacie. Proszę, to jest też taki inkubator, który ja sobie tworzę sam. Jak widać, powietrze do góry leci, tam się na chwilę na górze w tym inkubatorze zbiera, jak jest go trochę więcej, to się przeciska przez taką siateczkę i uciekając powoduje, że od dołu zaciągana jest woda. I wtedy właśnie widać, jak to jest ikra z turisomy, która nie chciała pilnować ikry i musiałem to zrobić ja. Jak te ziarenka podskakują, tam już nawet widać, niedługo będzie wylęk młodych. Inkubatory. Pokażemy do kamery, mimo że nie potrafię pokazywać do kamery, jakie mogą być inkubatory. Zacznijmy może, no nie będę świnką, nie pokażę swojego na początek. Chińczyk. Proszę Państwa, Chińczyk. Ja może nie powinienem tak mówić, bo to nieładnie. Kupujemy coś takiego, udało mi się. Coś takiego można kupić na AliExpressie, czy tam gdzieś. Poradzicie sobie. Można też kupić u nas na polskich jakichś tam różnych tego typu stronach. Jak to działa? Tu jest wężyk z kostką w środku i to działa na takiej samej zasadzie, jak kiedyś działały filtry gąbkowe na powietrze. Tutaj do środka, tu wrzucamy sobie naszą ikrę, na końcu jest siateczka. Może się uda ją zobaczyć, widać siateczkę. Tak, widać. Tak, więc tutaj wrzucamy sobie ikrę, zamykamy to ustrojstwo. Tu w tym miejscu też jest siateczka, żeby ikra zamknięta była między 2 siateczkami. Stąd z kamyczka leci powietrze, no i ona ucieka. Jak ucieka, to zabiera ze sobą wodę, która od dołu przez siateczkę cały czas dochodzi i miesza się razem z ikrą. Wszystko, cała magia. Na końcu możemy sobie tego wężyka... No co tam jeszcze, Marcinku? Ponieważ jest to ważne pytanie, czy w jakiś sposób ustawiamy prędkość tego powietrza? W sensie, wiesz, wydajność, żeby tam, nie wiem, czy istnieje realne prawdopodobieństwo, że nam tą ikrę przyssie do tej górnej siateczki, czy raczej jest to mało prawdopodobne? Nie powinno, właśnie nie możemy ustawić takiego prądu wody, żeby nam przyssało, bo może ją po prostu rozgnieść. Nie może też być tak ślamazarny prąd wody, że ta ikra leży sobie na dnie i taka zaraz będzie taka bez niczego. Ona powinna zachowywać się jak kule lotto w maszynie losującej.
Czyli wojna tak sobie, jak na tym filmie przed A chwilą. my czekamy na wygraną. Oczywiście, że tak, nikt nie przegrywa, słuchajcie. Marcin za wszystko płaci. Na filmie widzieliśmy, jak ona się tak porusza w środku i tak właśnie powinna się poruszać. Podpowiem ze swojej strony, że na przykład jak się tak zdarzy, że taka ikra gdzieś tam widzimy, o tu pleśnieje i tu pleśnieje, no nie jesteśmy samcem, znaczy ja jestem, ale nie potrafię tego robić z ikrą, tak jak on to robi, czyli trzeba by coś z tym zrobić. Jeśli to jest taki moment, kiedy ta ikra na przykład ma jeszcze ze 2 dni do wylęgu, czyli już jest całkiem solidnie taka pomarańczowa się na przykład mocno robi, widać, że już niedługo będą się tam oczka pojawią, widać będzie kawałek rybki w środku, można dać większą ilość powietrza, żeby rozbijało tą ikrę, jest szansa, że z tego grona wybije te spleśniałe jajeczka. I one sobie będą gdzieś tam bokiem pływały, a całe grono w dalszym ciągu będzie miało szansę jeszcze wykluć się i nie będzie zarażone. Te Chińczyki, brzydko je nazywając, raczej sugerowałbym do jakiejś bardzo małej ilości ikry, na przykład jakiejś lorikarii, gdyby się nie chciała pilnować, do antistrusów, to chyba, że do jakichś bardzo małych gatunków antistrusów. To jest po prostu bardzo mały inkubator. Ikra nie może być na gęsto. Nie możemy jej tam upchać paluchem, dobra, niech woda przez nią leci. Nie, ona musi się tak właśnie w tym inkubatorze trochę kotłować. Pokażę inny typ inkubatora, na innej zasadzie działający troszeczkę, znaczy na troszeczkę innej. To jest inkubator, który robi jeden z naszych zbrojnikowych hobbystów. Tutaj działa to troszeczkę inaczej. Tu jest taka część, którą tu mamy, mamy taki pojemnik, do którego wrzucamy ikrę. On od dołu jest zaślepiony. Ikra znajduje się tutaj na dole. Wkładamy to do środka, ten lejek. I teraz czary mary. Jak puścimy znowu powietrze, które będzie wyciągało wodę tym kominem na zewnątrz, to będzie ją zasysało tutaj przez otworek, który jest pod tą gąbeczką. I przez ten otworek, tym lejkiem, ta woda będzie uderzała o dno, wytwarzając całkiem solidny prąd wody i uciekać będzie dopiero przez ten komin z powrotem dzięki powietrzu, które jest przez kostkę tutaj napowietrzającą pompowane. I jak to teraz działa? No tu na dole jest ikra, przez ten lejek pod dużym dość ciśnieniem, bo możemy tu możemy ustawić naprawdę solidnie dużo tych bąbelków powietrza, żeby ta woda mocno wylatywała, mocno będzie wlatywała i ta ikra nie ma się jak tutaj na tym dnie położyć, bo ciągle uderza w nią prąd wody. Ona tu jest jednak krąży. To działa. Tego mojego to nawet nie będę pokazywał, bo to dziadostwo straszne. Ja wyświetlę jedno z pytań, tak, wiesz, żeby nie było, że tylko ja zadaję te pytania. Można jak najbardziej podać trypaflawinę, bądź inaczej zwaną akryflawiną. Trzeba tylko pamiętać o jednej rzeczy. Akryflawina potrafi być rakotwórcza, to po pierwsze. To mniejszy problem. Podawana zbyt często do zbiornika albo w zbyt dużych ilościach może spowodować bezpłodność. I to nie tylko u zbrojników. U twoich englerów też może to spowodować. Nie jestem zwolennikiem odkażania ikry za pomocą akryflawiny, ale jak najbardziej ta substancja, zgodnie z tym, co nawet producenci piszą na opakowaniach, służy do odkażania ikry, czy to u pielęgnic, u skalarów właśnie chociażby, czy jakichś innych ryb. Można również stosować ją przy zbrojnikach, choć ja wolałbym zdecydowanie błękit metylenowy. Można użyć nadmanganianu potasu, tylko nie za dużo. Ta woda powinna być taka delikatnie różowa, tylko po dodaniu nadmanganianu potasu. No i co? I zrobiła nam się godzina. Skończyliśmy o tym, że możemy inkubować ikrę. W następnym odcinku zaczniemy od tego, że pokażemy, co zrobić z wylęgniętym narybkiem, czyli takim, który jeszcze nie przyjmuje pokarmu, czyli tylko z ikry wystaje sobie ogonek i widać głowę z oczami. Co dalej? Gdzie go potem trzymać? Czym go karmić? I jeszcze w następnym odcinku chciałbym pokazać zbrojniki, które nie składają w grotach ikry, tylko albo się nią opiekują, mają ją cały czas przy sobie, albo składają ją na płaskich powierzchniach, bo i takie też są. I mam nadzieję, że temat zbrojników będzie wtedy wyczerpany. Mam do Państwa prośbę, bo gadałem dzisiaj i na pewno o jakichś rzeczach zapomniałem. Gdyby były jakieś pytania,
to pod tym czatem, niekoniecznie teraz na żywo. Jak obejrzycie to za 3 dni czy 4, piszcie śmiało pod tym czatem, co byście jeszcze chcieli, żeby ten Gamoń powiedział wam tutaj w następnym odcinku. Ja zapoznam się z tymi komentarzami, powiedzmy w czwartek najpóźniej, no bo jak już w piątek się pojawią kolejne, to już mogę nie dać rady ich odczytać i postaramy się, jeśli Marcin pozwoli, Oczywiście. na część takich ważniejszych pytań jeszcze wtedy odpowiedzieć i byśmy mieli temat mnożenia zbrojników, mam nadzieję, zakończony wtedy. To To co? cóż, kończymy, Chciałbym tak? Państwu bardzo Kończymy. Ja już... podziękować za to, że... Dziękuję. Dziękuję bardzo. Nie ma Tobie, za co, Marcin, też. My się bardzo cieszymy, że dzieliście z nami wiedzą. Słuchajcie, dzięki wielkie. Zachęcam do udostępniania, zachęcam do oglądania tym, którzy nie oglądali od początku. Zachęcam do też polecania tutaj filmów z Maciejem, nie tylko, ponieważ było też sporo bardzo ciekawych osób wcześniej, które mówiły niekoniecznie o zbrojnikach. Także dzięki wielkie. Widzimy się za tydzień, a wam wszystkim pozostaje życzyć wesołych, zdrowych, spokojnych świąt, mokrych. I niech wam zbrojniki jajka składają na te święta. Tak. I tyle. No, jakieś, jeżeli komuś uda się zrobić pisanki na Ikrze, tak prosimy o zdjęcia, to będzie coś... Księga Guinnessa, słuchajcie. Księga Guinnessa. Tak. To wtedy Trzymajcie nagroda. się, mam nadzieję, że do zobaczenia, że jeszcze się nie zniechęciliście strasznie. Tak Emilka, jest. pamiętaj, to wszystko on. To wszystko on. Dzięki, trzymaj się Macieju, do zobaczenia, cześć, hej. Do zobaczenia, dziękuję.